Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony urządzeniom zakupionym na platformie Temu. Tym razem zamówiłem dla Was tablet T-Class P30T. Jest to urządzenie wyposażone w 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej. Mamy ekran o przekątnej 10,1 cala, bateria 6000 mAh, Wi-Fi 6 generacji, no i oczywiście Android, i to Android już w wersji 15. Dodatkowo, jak tutaj widzicie na tej grafice, mamy tutaj mnóstwo dodatkowych akcesoriów, które za chwileczkę Wam pokażę. Natomiast to, co najważniejsze, to oczywiście cena tego urządzenia. Z kodem rabatowym dla nowych użytkowników możecie ten tablet kupić, uwaga, za 233 zł i 63 grosze. Tak więc jak widzicie, no cena bardzo atrakcyjna. No i dzisiaj sprawdzimy sobie jego budowę, wykonanie, działanie, tak więc zobaczycie, co w tej cenie możecie otrzymać. Zaczynamy oczywiście od szybkiego unboxingu, zapoznania się z zawartością zestawu, a w zestawie oczywiście tablet. Tablet, który od razu jest umieszczony w specjalnym silikonowym etui, które zabezpiecza go przed uszkodzeniami. Dodatkowo na ekranie folia ochronna, tutaj mamy już ją naklejoną w standardzie. Oczywiście tablet wyposażony w kamerę z diodą LED, za chwileczkę Wam powiem dokładnie, jeżeli chodzi o jej parametry techniczne. Dwa głośniki na tej dolnej krawędzi, od góry przycisk power, regulacja dźwięku, jest tutaj też mikrofon, jest też wyjście słuchawkowe, jack 3,5 mm, tak więc tutaj już całkiem nieźle to wygląda. W zestawie dodatkowo mamy klawiaturę, dzięki której będziemy mogli zamienić ten tablet w małego notebooka. Klawiatura oczywiście jedna z najprostszych, tutaj oczywiście nie ma mowy o jakichś elementach metalowych, o jakiejś stabilności, dość mocno się ugina, natomiast mam nadzieję, że będzie pełniła swoją rolę tak jak powinna. Sam tutaj skok przycisków całkiem niezły, zobaczymy za chwileczkę to w praktyce. Jakieś tutaj zabezpieczenia na kamerę zewnętrzną, instrukcję obsługi. No i zobaczcie tutaj pozostałe elementy tego zestawu. Jak widać, bardzo bogaty zestaw. Mamy w zestawie myszkę komputerową, mamy rysik, mamy podstawkę, na której będziemy sobie mogli tutaj ten tablet postawić. Zaraz sobie to dokładnie zobaczymy. Jest też zestaw słuchawkowy, czyli mamy słuchawki przewodowe w zestawie. To jest też miły dodatek. Adapter z USB-A na USB-C. No i oczywiście jest też w zestawie ładowarka do tego tabletu. Może nie jakaś mocna, bo to jest ładowarka 10W, ale jak widzicie, mamy pełen zestaw wraz z przewodem, więc nie potrzebujemy niczego więcej kupować. Jak widzicie, to etui możemy sobie złożyć, zrobić z niego podstawkę pod tablet, to jest też fajna sprawa. Tutaj Wam jeszcze nie pokazywałem. Mamy oczywiście czytnik kart microSD oraz mamy też złącze ładowania USB typu C. Nie ma tutaj obsługi karty SIM, czyli jeżeli chodzi o dostęp do internetu, no to oczywiście tylko poprzez łączność Wi-Fi. Uruchamiamy w takim razie tablet, no i zapoznamy się z jego najważniejszymi funkcjami i działaniem. No i tablet mamy już uruchomiony. Zobaczcie, tak tutaj wygląda system operacyjny na tym tablecie. Dość nietypowy pasek dolny, ponieważ nie jest na samym spodzie, tylko wyciągnięty na ekran główny. Natomiast zaczynamy oczywiście od specyfikacji technicznej. Przechodzimy sobie do informacji o urządzeniu i teraz jak widzicie, rzeczywiście na pokładzie jest Android w wersji 15, więc to jest duży plus, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jeżeli chodzi o sam system Android, to dość klasycznie ustawienia sieci, ustawienia Bluetooth, oczywiście zarządzanie aplikacjami. Mamy też tutaj zarządzanie powiadomieniami, informacjami na ekranie, zarządzanie baterią telefonu, pamięć wewnętrzna. Tutaj od razu możemy zobaczyć, że mamy 128 GB na pokładzie. To nam się zgadza. Zarządzanie energią, zarządzanie włączeniem, wyłączeniem tabletu o danych godzinach, zarządzanie dźwiękami, multimediami, wyświetlacz. I tutaj od razu warto wspomnieć, że nie mamy automatycznej regulacji jasności, tą jasność regulujemy ręcznie, natomiast jasność maksymalna jest bardzo wysoka, tak więc wydaje mi się, że nawet w pełnym słońcu będzie się dobrze z tego ekranu korzystało. Ekran blokady, zarządzanie, automatyczne wygaszanie i tak dalej. Tutaj klasycznie zarządzanie tapetami, bezpieczeństwo i mamy tutaj klasyczną blokadę ekranu poprzez przesunięcie palcem. Możemy też ustawić rozpoznawanie twarzy, takie proste 2D.
Natomiast nie ma biometrii, czyli nie ma czytnika linii papilarnych w tym tablecie. Lokalizacja klasycznie, bezpieczeństwo, alarmy, hasła, konta, cyfrowa równowaga, usługi Google, system, czyli te ustawienie języków, klawiatury i tak dalej. No i tu jest znowu te informacje o urządzeniu. Natomiast oczywiście nie będziemy polegali tylko na tej informacjach systemowych. Pobrałem sobie ID64 i teraz zobaczmy dokładnie parametry techniczne tego tabletu. Jak widzicie, mamy tutaj model P30T, to się zgadza. Pamięć wewnętrzna 4 GB, do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej. Procesor. Jest to procesor Unisoc Tiger T606. Procesor 8-rdzeniowy, 6 rdzeni Cortex A55 i 2 rdzenie Cortex A75. Oczywiście nie jest to jakiś demon prędkości. Natomiast jak za tablet, który kosztuje około 200 zł, no to całkiem niezła jednostka. Myślę, że do takich typowych zastosowań jak najbardziej wystarczający procesor. Wyświetlacz. No i tutaj widzicie rozdzielczość ekranu 1280 na 800 pikseli. Tutaj mogło być nieco lepiej, ale znowu pamiętajmy o cenie tego tabletu. Zresztą zobaczcie, jak wygląda to wyświetlanie obrazu. Za chwileczkę Wam to dokładnie jeszcze pokażę. Wydaje mi się, że nie jest źle. Grafika Mali G57, odświeżanie 60 Hz. Jeżeli chodzi o sieć, no to mamy tutaj Wi-Fi zarówno w paśmie 2,4 jak i 5 GHz. Bateria, pojemność 6000 mAh, to wszystko się zgadza. Sprawdźmy jeszcze Android. Rzeczywiście Android w wersji 15 też tutaj wszystko nam się potwierdziło. I teraz kamery. Kamera tylna, jak widzicie, 5 megapikseli. Mamy też drugą kamerę tylną 2,1 megapiksela do trybu portretowego na przykład. No i kamera frontowa, jak widzicie, 1,9 megapiksela. Oczywiście nie są to jakieś rewelacyjne kamery, tutaj się nie oszukujmy, no ale też trudno było spodziewać się lepszych kamer w tablecie za tak niedużą kwotę. Jeżeli chodzi o termikę, to tylko mamy temperaturę baterii. Jak widzicie, na razie urządzenie nam się nie nagrzewa. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Sprawdziłem sobie DRM Info w tym tablecie. I teraz zobaczcie, to co nas najbardziej interesuje, czyli zabezpieczenia Widevin, poziom L1, czyli możemy oglądać materiały z aplikacji VOD w wysokich rozdzielczościach. Ja sobie pobrałem tę aplikację Showtime i teraz zobaczcie, mamy tutaj możliwość oglądania wszystkich materiałów wideo z tej aplikacji. I zobaczcie, zwiększymy sobie jasność. I jak widzicie, możemy sobie bez problemu wszystkie materiały wideo odtwarzać. Mamy pełną płynność, materiały nam się odtwarzają w dobrej jakości. Zresztą za chwileczkę sobie jeszcze to potestujemy w aplikacji YouTube. Jeżeli chodzi o szybkość działania tego tabletu, no to jak widzicie też całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o płynność, responsywność ekranu, no to wydaje mi się nieźle. Oczywiście też tutaj jak widzicie odzorowanie kolorów całkiem niezłe, kąty widzenia też bardzo dobre tutaj z każdej strony. Tak więc jak się okazuje, ten ekran jest całkiem przyzwoity. Oczywiście mamy tutaj dostęp do sklepu Google Play. Jest to typowy sklep z wszystkimi aplikacjami. Możemy sobie te aplikacje bez problemu pobierać, instalować na tym tablecie. Oczywiście, tak jak widzieliście, możemy też pobierać sobie i instalować gry wideo. Nie jest to tablet gamingowy, więc oczywiście nie liczcie, że te najbardziej zaawansowane gry będą Wam tutaj działały w tych najwyższych detalach. Natomiast będziecie mogli je uruchomić i też w taką grę sobie zagrać. Natomiast mniej wymagające tytuły tutaj jak najbardziej są grywalne i możecie z tego korzystać. Jeżeli chodzi o przeglądarkę internetową, no to też jak widzicie strony ładują nam się bardzo szybko. Również jeżeli chodzi o responsywność tych stron, no to też jak widać nie ma tutaj jakichś większych problemów. Być może, że jeżeli tutaj zainstalujemy sobie więcej aplikacji na tym tablecie, no to jego płynność działania nieco spadnie. Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, zarządzanie tutaj jakimiś aplikacjami, no to w zupełności jest ta wydajność wystarczająca i myślę, że będziecie również pod tym względem z tego tabletu zadowoleni. To jeszcze zobaczmy sobie tą górną belkę. Tutaj oczywiście szybkie ustawienia, dostęp do internetu, Bluetooth, latarka, nie przeszkadzać, alarmy, tryb samolotowy. Mamy tutaj też rzuty ekranu, obracanie ekranu, skanowanie kodów QR, od razu oszczędzanie baterii. Mamy tutaj właśnie tego Chromecasta,
Tak więc tutaj dość klasycznie. No i tutaj po prawej stronie mamy powiadomienia z poszczególnych aplikacji, które będziemy mogli sobie przeglądać. Teraz sobie może przejdźmy do tych akcesoriów, które otrzymujemy wraz z tabletem. Czyli może zaczniemy od tej podstawki. Podstawka, jak widzieliście, otwierana. Czyli jeżeli nie chcecie korzystać z tej podstawki miękkiej, no to możecie sobie ten tablet ustawić właśnie w tej podstawce, którą otrzymujemy w zestawie. Ta podstawka pozwala nam ustawić tablet pod dowolnym kątem, może być tutaj bardziej, mniej nachylony, tak więc mamy tutaj pełną dowolność. No i teraz oczywiście kolejne z akcesoriów, czyli klawiatura Bluetooth. Klawiatura, którą możemy sobie sparować z tabletem. Klawiatura ma swoją baterię, ładujemy ją ze złącza tutaj USB typu C. Uruchamiamy sobie klawiaturę. No i teraz próbujemy ją połączyć z tabletem. Przycisk Connect. Przechodzimy do ustawień Bluetooth w naszym tablecie. Łączymy sobie Bluetooth, czyli dodajemy nowe urządzenie. I jak widzicie, pojawiła nam się Teclas K9, nasza klawiatura. Klikamy sparuj i tak naprawdę klawiatura jest gotowa do pracy. Jeżeli teraz sobie będziemy chcieli coś pisać, no to jak widzicie, bez problemu jest to możliwe. Jest też tutaj możliwość sterowania multimediami z klawiatury, zarządzanie dźwiękiem. Mamy też możliwość wykorzystania tej klawiatury do urządzeń opartych o system Android, Windows lub też iOS. Strzałki nawigacyjne, dość mały Enter z tego co widzę. No do takich podstawowych zastosowań jak najbardziej ta klawiatura się sprawdzi. Kolejnym gadżetem w zestawie jest oczywiście myszka. I ta myszka po pierwsze ma wbudowaną baterię, ładujemy ją ze złącza USB typu C. Po drugie może pracować w dwóch trybach, czyli możemy ją połączyć po Bluetooth lub możemy ją połączyć po Wi-Fi za pomocą tego nadajnika. Spróbujemy połączyć ją po Bluetooth, ponieważ tutaj oczywiście nasz tablet łączy się po Bluetooth. Czyli znowu przechodzimy do ustawień, jeżeli chodzi o urządzenia Bluetooth. Sparuj nowe urządzenie i jak widzicie pojawia nam się teraz myszka Bluetooth 5.2. Sparujemy w takim razie tą myszkę z naszym tabletem i teraz zobaczcie, mamy pełną obsługę tutaj tej myszki. Działa też scroll w tej myszce, tak więc możemy bardzo łatwo sobie obsługiwać tablet. Jest to bardzo przydatne, szczególnie przy internecie, przy jakiejś aplikacjach społecznościowych i tak dalej. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj takiego mini notebooka, którego możemy obsługiwać myszką, klawiaturą. To wszystko naprawdę świetnie działa, a kosztuje, jak pamiętacie, nieco ponad 200 zł. I w zestawie mamy też ten rysik do obsługi, zobaczcie, tego tabletu, czyli nie musimy tutaj obsługiwać go palcem, możemy korzystać z tego rysika. On jest tutaj dwustronny, więc jak widać działa to całkiem też płynnie. No i ostatni element zestawu, czyli słuchawki, które tutaj znajdziemy. Słuchawki oczywiście przewodowe, no mamy regulację dźwięku, możemy sterować utworami, play, pauza, utwór do przodu, do tyłu. Tak więc też miły dodatek dla osób, które chciałyby słuchać muzyki na tablecie, ponieważ tak jak widzieliście, te głośniki, pomimo że grają dość głośno, no to jednak ta jakość dźwięku pozostawia nieco do życzenia. Zresztą posłuchajcie jeszcze raz dźwięku. To jest głośność maksymalna. Tak więc jak widzicie, pomimo że głośniki grają dość głośno, to jednak zdecydowanie brakuje tu jakichś basów, niskich tonów, więc dlatego też słuchanie muzyki na słuchawkach jest tutaj zdecydowanie dobrym pomysłem. No i teraz zobaczmy jeszcze aplikację YouTube, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość obrazu. Zobaczmy najpierw na rozdzielczości. I teraz jakość zaawansowane. Możemy maksymalnie wybrać sobie 1080p przy 60 klatkach na sekundę. No i zobaczcie, ten obraz naprawdę świetnie wygląda. I to by było na dzisiaj tyle, co chciałem Wam pokazać na temat tego tabletu. Jak widzicie, tablet w cenie 233 zł 63 grosze dla nowych użytkowników oferuje naprawdę bardzo przyzwoite możliwości. Otrzymujemy bardzo dużo dodatkowych akcesoriów do tego tabletu. Dlatego też, jeżeli tylko urządzenie Wam się spodobało, chcielibyście taki tablet sobie zakupić, to teraz na ekranie widzicie mój kod.
Oczywiście ten kod działa tylko dla nowych użytkowników, którzy po raz pierwszy pobrali aplikację temu. No i ci użytkownicy mogą ten tablet kupić, jak widzicie, w tej rewelacyjnej cenie. Tak więc zachęcam do pobrania aplikacji, do rejestracji, do pisania kodu, który widzicie powyżej, lub też zeskanowania kodu QR i zakupu tego, jak się okazuje, dobrego tabletu. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!